Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki jednemu z komentarzy, które zostały pozostawione pod jednym z moich poprzednich odcinków, a komentarz ten brzmiał: dlaczego następnego dnia, kiedy wieczorem spożywam, i to było pisane przez kobietę, spożywam czerwony wino, no następnego dnia podczas pomiaru porannego glukozy moja glukoza jest niższa niż zazwyczaj. I oczywiście w tym komentarzu czai się trochę takiej i ciekawości, i paranoi, wydaje mi się, przynajmniej tak to odczytałem. Czy to jest przypadek, czy może rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego, o co tam chodzi? Tak, dlaczego ten poziom glukozy jest niższy? I to omówimy sobie właśnie w tym odcinku, to znaczy jak gorzałka, mówiąc kolokwialnie, będzie wpływać na poziom insuliny, na insulinowrażliwość, poziom hemoglobiny glikowanej, więc HB1AC i ogólną glikemię, a więc poziom glukozy. Nawet się nie waż, nawet się nie waż. I zanim przejdziemy dalej, tylko słowo ostrzeżenia, żeby walczyć z dysonansem poznawczym. Znaczy, jeśli ktoś zaczyna oglądać dowolny filmik o alkoholu, jakby z miejsca z podejściem, że alkohol to jest zło tego świata, to ciężko tak naprawdę analizować przedstawiane później informacje, bo one są odrzucane, zanim dojdzie w ogóle do analizy. Ale powiedziawszy to, zacznijmy od tak naprawdę, powiedział, przepotężnych dowodów naukowych, mianowicie ostatni z metaanaliz. Jeśli ktoś nowy ogląda ten filmik, jeszcze nie wie, czym jest metaanaliza. Metaanaliza to jest, można powiedzieć, badanie, w którym analizuje się kopę innych badań. I w tym najnowszym metaanalizie dotyczących wpływu alkoholu na te wszystkie parametry, które omawialiśmy sobie wcześniej, więc stężenie insuliny, insulinowrażliwość, hemoglobinę glikowaną itd., okazało się, że w każdym z 14 randomizowanych eksperymentów, absolutnie każdym, spożycie alkoholu obniżyło wszystkie te parametry. I fajnie wytknięto słabość tej metaanalizy właśnie w tej metaanalizie, że minusem jest to, że wszystkie te 14 badań, one tak naprawdę dotyczyło dosyć krótkiego okresu czasu. Natomiast wspomniano też, że jednocześnie absolutnie wszystkie, wydaje mi się, że może jest to przegięcie, pewnie znajdzie się coś, co nie podpiera tej tezy, ale że absolutnie wszystkie pozostałe badania, które odbywały się przez dłuższy okres czasu, również badania epidemiologiczne, pokazywały bardzo dobry i pozytywny wpływ alkoholu na te parametry. I tutaj jeszcze warto sobie wspomnieć, ja non-stop pojeżdżam epidemiologię żywieniową, jest o tym cały osobny artykuł. Jeśli ktoś, że tak powiem, jeszcze nie wie, czym jest epidemiologia żywieniowa, to polecam zrobić sobie przerwę i poczytać, albo ewentualnie poczytać po przeczytaniu filmiku, ponieważ jest ona najczęściej zupełnie debilna. Natomiast tutaj mamy świetne podejście, bo rzeczywiście ta epidemiologia naukowa pokazywała, że alkohol może mieć dobry wpływ na glukozę, na insulinę i tak dalej, więc zaczęto po prostu robić badania randomizowane. Tak, czyli rzeczywiście zaczęto testować, czy tak jest w rzeczywistości, czy ta epidemiologia pokazuje jakąś losową korelację, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I okazało się, że rzeczywiście w tych badaniach randomizowanych, jeszcze raz, alkohol ma pozytywny wpływ na wszystkie te parametry. Natomiast jeśli mówimy, że alkohol ma pozytywny wpływ, to pierwsze z bardziej szczegółowych pytań analitycznych, które należy sobie zadać, to o jakich ilościach alkoholu mówimy. Tak? O dowolnych ilościach, czy może jakichś umiarkowanych? Wydaje mi się, że jakby każdy rozumie, że mówimy tutaj o umiarkowanych ilościach. I te ilości to jest do 2 drinków dziennie dla panów i do 1 drinka dziennie dla pań. I teraz tu pojawia się pierwszy, bym powiedział, potencjalny kłopot, bo nie ma jednej definicji drinka. Znaczy, jaka to jest objętość alkoholu w zależności od alkoholu. W Polsce na przykład będzie to inna ilość niż na przykład w Niemczech. W Niemczech będzie to inna ilość niż w Hiszpanii. I większość z tych badań będzie uwzględniała tak naprawdę tą miarę drinka, która jest opisywana w Stanach Zjednoczonych. I jaka to jest miara? Szacuje się, że będzie to w okolicach 14 gramów alkoholu etylowego. I jeśli mielibyśmy to przeliczać na takie najbardziej popularne napoje, to będzie mniej więcej 350 ml piwa 5%, to będzie w okolicy 150 ml wina około 12%,
I około, jeśli chodzi o alkohol już wyskokowy, 40% whisky, wódka, giny i tak dalej, to tego 40% alkoholu będzie to około 1 kieliszek, 44 ml. Więc do 2 takich drinków dziennie dla panów jeszcze raz i do 1 dla pań, taka ilość alkoholu będzie miała pozytywny wpływ na te parametry, które sobie omawialiśmy. Natomiast wychodzi na to, że jeszcze warto wspomnieć, że jest to dla osób, które nie nadużywają alkoholu częściej, bo na przykład było badanie, w którym u panów, którzy piją dosyć wyskokowo, czyli od 40 do mniej więcej 110 gramów alkoholu etylowego dziennie, obniżono to spożycie poniżej 40 gramów i okazało się, że tam na przykład nie było absolutnie żadnego wpływu tego ograniczenia na te parametry, czy to insuliny, czy hemoglobiny glikowanej. Więc raczej mówimy tutaj o nawet jeśli o regularnym spożywaniu wciąż umiarkowanym, a nie, że po prostu robimy sobie ciągi i potem obniżamy. Oczywiście wydaje mi się, że to jakby logicznie większość z nas będzie rozumieć, natomiast warto o tym wspomnieć. Natomiast idąc dalej, jeśli mówimy o pozytywnym wpływie tego, jak już wiemy, co to znaczy umiarkowanego spożycia alkoholu, to teraz pojawia się pytanie, czy ten wpływ jest identyczny u pań, jak jest i u panów? Okazuje się, że i tutaj są różnice. Po pierwsze, jeśli chodzi o obniżenie hemoglobiny glikowanej, możemy się spodziewać tego obniżenia mniej więcej o 1 do plus minus 0,2% u panów, więc potencjalnie jest to dosyć duży spadek. Natomiast wpływ na insulinę tak naprawdę jest stosunkowo niewielki. To mówimy tak naprawdę o obniżeniu o mniej więcej 0,2 plus minus 300 poziomu insuliny spoczynkowej. Jeszcze raz, nie są to olbrzymie ilości u pań. Jest to tak naprawdę bardziej imponująca zmiana, bo to jest mniej więcej 0,4 plus minus 400, jeśli chodzi o to odchylenie standardowe. Natomiast warto podkreślić, że pojawia się dosyć znacząca różnica między tymi dwoma płciami, bo okazuje się, że nie ma specjalnie dużo badań, które by pokazywało, że te umiarkowane spożycie alkoholu wpływa na insulinowrażliwość u panów. Znaczy, wychodzi na to, że najczęściej insulinowrażliwość jest zwiększona u pań, nie u panów. Mimo że jeszcze raz u wszystkich i u obu płci będzie dochodzić do obniżenia hemoglobiny glikowanej i u obu płci będzie dochodzić do obniżenia insuliny spoczynkowej. Oczywiście ja zawsze podchodzę do takich wyników w ten sposób, że jestem ciekaw, czy oczywiście te pozytywne zmiany będą dotyczyć konkretnych osób, czyli na przykład osób z jakimiś jednostkami chorobowymi, czy będą dotyczyć na przykład osób zdrowych. I okazuje się, że i również czy będzie się to zmieniać od wieku, to jest absolutnie fascynujące, że jest pełna ciągłość pozytywnego wpływu tego umiarkowanego spożycia alkoholu na te parametry. Znaczy, pozytywne zmiany występują u zdrowych mężczyzn, u zdrowych kobiet, u kobiet w wieku na przykład pomenopauzalnym, menopauzalnym, u osób chudych, u osób grubych, u osób z cukrzycą typu 2 również. To znaczy, że można powiedzieć, pełne spektrum jest pozytywnych zmian, niezależnie tak naprawdę od, jeszcze raz, płci, wagi i nawet występowania cukrzycy typu 2. Więc jest to naprawdę niesamowite, trzeba przyznać. Jednocześnie warto wspomnieć, że jeszcze raz te zmiany nie są absolutnie powalające, natomiast bez cienia wątpliwości są pozytywne. Co ciekawe, również jakby rodzaj alkoholu, można powiedzieć, nie ma specjalnego wpływu na te wyniki, bo w zależności tak naprawdę od tego, czy badano whisky, czy gin, czy białe wino, czy czerwone wino, te wyniki były dosyć zbliżone, chociaż jeśli miałbym na podstawie tych badań, które wyczytałem, wybrać najlepszy rodzaj alkoholu i oczywiście cały czas mówimy tutaj o alkoholach, które nie zawierają w sobie cukru. Ja przypominam jakby takie czyste alkohole, na przykład nie wiem, słodzone karmelem, jak wiele rodzajów choćby rumu, nie będą zawierały węglowodanów. I nawet będą właśnie zwiększać produkcję ketonów, notabene. A przynajmniej jeśli chodzi o wina, tych węglowodanów nie będzie tam dużo.
Natomiast wracając, wychodzi na to, że jakby sam etanol będzie wpływać bezpośrednio na regulację poziomu glukozy, natomiast jeśli miałbym wybrać najlepszy rodzaj alkoholu, jak zacząłem mówić, byłoby to prawdopodobnie czerwone wino, bo wychodzi na to, że ono nie dość, że będzie wpływać pozytywnie na te parametry glikemiczne poprzez zawartość etanolu, to wychodzi na to, że w jednym z eksperymentów, jak sprawdzano, jak niealkoholowe czerwone wino będzie wpływać na te parametry, to okazuje się, że również wpływa pozytywnie, może nie aż tak pozytywnie, ale również był pozytywny wpływ. Więc wychodzi na to, że akurat czerwone wino będzie miało potencjalnie ciut lepszy niż przeciętna wpływ na wszystkie te parametry. I oczywiście warto dodać, że mówimy tutaj o insulinie, tak? Czy tych parametrach glikemicznych, one oczywiście bym powiedział są niesamowicie ważne, jeśli chodzi o takie długoterminowe zdrowie. Natomiast oczywiście jest to jakiś tam wycinek tego, czym jest zdrowie i oczywiście tych chorób cywilizacyjnych jest więcej. Na przykład jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, bo to jest też oczywiście jeden z takich klasyków, warto tutaj wspomnieć, że też mnóstwo tych badań randomizowanych, na przykład też u osób z cukrzycą typu 2 pokazuje, że alkohol będzie poprawiać w tych dawkach również zdrowie sercowo-naczyniowe, co jest na pewno pozytywną wiadomością, bo nie dość, że jeszcze raz już człowiek jest cukrzykiem i oczywiście mówimy o osobach z cukrzycą kontrolowaną, żeby było jasne. Więc nie dość, że człowiek jest cukrzykiem i okazuje się, że może sobie coś tam wypić i to może mu pomóc kontrolować tą cukrzycę, to jeszcze ten, no właśnie, układ sercowo-naczyniowy również dostaje jakieś tam wsparcie. Natomiast warto sobie jeszcze na koniec omówić potencjalne mechanizmy, które będą regulować te parametry glikemiczne pozytywnie. Jak próbowałem wyszukać potencjalne mechanizmy, które będą odpowiedzialne za ten pozytywny wpływ alkoholu na parametry glikemiczne, okazało się, że są tak naprawdę jakieś 3 większe pola, które można zidentyfikować. Być może jest ich więcej, tylko jeśli chodzi o moją wiedzę, ja do nich nie dotarłem. Pierwsze to jest jakby podkręcenie genów odpowiedzialnych za mechanizmy przeciwzapalne. To wydaje się dosyć dobrze naświetlone. Kolejnym jest potencjalnie zwiększenie poziomu adiponektyny. I to jest hormon, który jest wydzielany przez nasze adipocyty, więc te powiedzmy komórki tłuszczowe. I on jest fantastycznie skorelowany właśnie z insulinowrażliwością. Na przykład u osób z cukrzycą typu 2 to wydzielanie adiponektyny jest dosyć mocno zaburzone i notabene adiponektynę można sobie komercyjnie zbadać w laboratoriach, jeśli ktoś chciałby sobie poprowadzić takie eksperymenty z alkoholem i poziomem adiponektyny. Natomiast właśnie zwiększanie poziomu adiponektyny i tym samym jakby właśnie usprawnianie tych parametrów glikemicznych to wydaje się dosyć drugim, dobrze ustabilizowanym mechanizmem. Trzecim natomiast bardzo, bardzo ciekawym moim zdaniem, być może poza adiponektynem najciekawszym, jest zwiększanie poziomu leptyny, więc tego naszego hormonu sytości i zwiększaniem wrażliwości receptorów leptynowych właśnie na leptynę, co będzie bezpośrednio przekładało się na szybsze katabolizowanie, czyli rozkładanie glukozy. Więc to byłby trzeci mechanizm. I na koniec warto jeszcze wspomnieć, że potencjalnie patrząc na to, jak dieta, na przykład czy dieta, czy wysiłek fizyczny będą wpływać na insulinowrażliwość, oczywiście my wiemy, że to jakby ten wpływ, żeby było jasne, będzie dużo bardziej znaczący niż konsumowanie alkoholu w tych umiarkowanych ilościach. Natomiast okazuje się, że niektóre z tych mechanizmów, którymi alkohol oddziałuje na tę poprawę parametrów glikemicznych, one nie pokrywają się w pełni z dietą i sportem, co to znaczy, że jeśli ktoś ma cukrzycę, która jest potencjalnie dosyć ciężka do kontrolowania, te niewielkie ilości alkoholu mogą, podkreślam, mogą, nie muszą, trzeba to samodzielnie przetestować, mogą wpływać na polepszenie, jeszcze raz, szczególnie u pań tej insulinowrażliwości, czy u obu płci, zmniejszenie poziomu insuliny, zmniejszenie hemoglobiny glikowanej. Więc jest to coś, co na pewno warto rozważyć, bo tak jak jeszcze raz mamy podstawy, czyli na przykład dietę, mamy wysiłek fizyczny i jakąś suplementację, to okazuje się, że alkohol możemy potraktować jako swoisty suplement, jeśli te pierwsze 3, powiedzmy, fundamenty nie pomagają nam
aż tak chcielibyśmy jeszcze jakąś dodatkowy tutaj dodać bodziec czy czynnik, który nam pomoże, warto to rozważyć, warto odpowiedzialnie, oczywiście trzeba podkreślić, eksperymentować z takimi rzeczami. Oczywiście też są jakieś tam inne benefity, wracając jeszcze na koniec jako takie ciekawostki, jeśli chodzi o wpływ alkoholu, tych umiarkowanych ilości na to zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Bo jeśli na przykład mówimy o alkoholu, to ciężko nie wspomnieć o tym, że jest to jednak związek alkohol etylowy, który rozrzedza krew. I u osób, które po prostu tą krew mają gęstszą, tak, już pojawiają się różnego rodzaju stany zapalne, te niewielkie ilości mogą potencjalnie pomóc, ale znowu trzeba to naprawdę, trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo jeśli na przykład ktoś już bierze leki, jakieś antykoagulanty, leki rozrzedzające krew, choćby heparynę i zacznie to mieszać z alkoholem, no to te skutki uboczne mogą być bardzo, bardzo nieprzyjemne. I jako ostatnia ciekawostka, coś, co ja zauważyłem, nie wiem czy ktoś, jeśli masz podobne obserwacje, to koniecznie daj mi znać w komentarzach. Ilekroć czytałem jakieś wywiady z najstarszymi osobami na świecie i często to są 90, jakieś tam czy 100-latkowie, jest fascynujące, że jedna z takich rzeczy, która się non-stop powtarza, dietetycznie to raczej bym powiedział umiarkowanie w jedzeniu się powtarza. Wiele z tych osób, to jest ciekawe akurat przynajmniej w tych wywiadach, ale być może tak patrzę selektywnie, spożywa trochę tego mięsa, ale praktycznie każda z tych osób wspominała, że nawet te takie fantastyczne, przemiłe babci 90 parę lat, że sekretem jest koniak, sekretem jest kieliszek wody. Nieważne praktycznie, czy mówimy o jakichś krajach europejskich, czy Wielkiej Brytanii, dosyć dużo tych wywiadów właśnie od Brytyjczyków, czy tej brytyjskiej telewizji widziałem, czy w Stanach. Niepokojąco duża ilość tych długowiecznych osób właśnie wspominała o tym, że właśnie jest tam jakiś kieliszeczek, właśnie nie walenie szklankami oczywiście, tylko jakaś niewielka ilość alkoholu, która jest spożywana regularnie. I ja pamiętam, że lata temu, jak po prostu się na to napotykałem, to miałem właśnie taki dysonans na zasadzie jak? Że w sensie, okej, lubię alkohol, ale to wcale nie znaczy, że tak powiem, ta moja sympatia do alkoholu ma się przekładać na to, że jestem przekonany, że alkohol jest dobry. Wręcz przeciwnie, uważam, że to raczej jest zły, a tu nagle się okazuje, że jak człowiek się zaczął wgryzać w te badania, że to może być pomocne, że tak, że to nie musi być ten szatan po prostu wetknięty w butelkę. Także co z tym kto zrobi, z tymi informacjami, to już oczywiście jego sprawa, ale mam nadzieję, że odcinek się podobał i dowiedziałeś się dużo ciekawych rzeczy, jak zawsze. Co teraz? Jeśli interesują Cię badania, powinny znaleźć się w opisie. Jeśli się nie zmieszczą, to w pierwszym komentarzu. Jak zawsze polecam swoje kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, tak zwana po polsku, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać tony informacji z dowolnej dziedziny, nauczyć się teorii, nauczyć się ją wdrażać, wydobywać informacje również pod wpływem stresu, czyli w takich sytuacjach jak na przykład przemówienia. Kurs odbywa się oczywiście pod moją opieką merytoryczną. Drugi kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria słownictwa, czyli jak nauczyć się samodzielnie języka od A do Z, żeby nie wydawać non-stop pieniędzy na korepetycje, konsultacje różnego rodzaju, podręczniki, kursy i tak dalej, czyli żeby się usamodzielnić językowo. Kurs również odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Jeśli interesuje Cię ściągnięcie fiszek z informacjami, które wymieniłem w tym odcinku i też w dziesiątkach jakichś tam innych odcinków, to zapraszam do rozważenia zostania patronem kanału. Link znajduje się w opisie. Jest również tam dostępny dla patronów forum, gdzie można mi zadawać jakieś pytania, jeśli ktoś chciałby mieć, że tak powiem, gwarancję odpowiedzi takiej osobistej ode mnie. I oczywiście nie możemy zapominać o tym, że jeśli ciekawią Cię ogólnie tematy językowe, pamięciowe, analizy badań, to zapraszam do zapisania się do mojego newslettera na stronie universeofmemory.pl i na końcu, jak zawsze, 3 piosenki rockowe, które znajdują się w komentarzu przypiętym na górze, żeby nie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Dzięki piękne za wysłuchanie i towarzyszenie mi podczas tej intelektualnej przygody i do zobaczenia w następnym odcinku.